Social media są jak wielki odkurzacz, który ma tylko jeden cel – wessać jak najwięcej twojego czasu. Ale nie musisz mieć wyrzutów sumienia za każdym razem, kiedy zaglądasz na Facebooka i Instagram. Sekret polega na tym, żeby przełożyć swoją aktywność w social mediach na realne korzyści dla ciebie i twojej firmy. I tym się dziś zajmiemy. Mała wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest odcinek 356, w którym poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak spędzać czas w social mediach bez wyrzutów sumienia. Na Facebooku czy Instagramie można spędzać bez problemu całe dnie na publikowaniu postów, dopieszczaniu grafik i opisów, komentowaniu, odpowiadaniu na prywatne wiadomości, co z całą pewnością przekłada się na przyciąganie ludzi na Facebooka i Instagram, ale niekoniecznie do twojej firmy. Powiem ci, jak bardzo mylące mogą być pewne statystyki, które widzisz na tych platformach i jakie narzędzia mogą ci pomóc. Szczegółowe notatki i linki znajdziesz na maławielkafirma.pl/356, tak jak numer tego odcinka, ale najpierw kalendarium. Dzisiaj jest 3 maja 2021. 191 lat temu w Anglii rozpoczęła działalność pierwsza regularna kolejowa linia pasażerska. We współczesnych angielskich pociągach można znaleźć przykłady brytyjskiego poczucia humoru. W toalecie na trasie Sheffield-Londyn widziałem kiedyś taką jak najbardziej oficjalną naklejkę. Nie wrzucaj do toalety pieluch, podpasek, ręczników papierowych, gum do rzucia, starych telefonów, niezapłaconych rachunków, ulotek, swetra swojego ex, nadziei, marzeń i złotych rybek. – 94 lata temu na antenie poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia została wyemitowana po raz pierwszy w Polsce reklama radiowa. Reklamy miały wtedy zupełnie inny klimat niż dzisiaj, trwały często po kilka minut i były odczytywane albo śpiewane na żywo. No i teksty też były trochę bardziej ambitne niż łup, łup, super łup, ale super łup. – 43 lata temu uruchomiono seryjną produkcję samochodu, o którym Jeremy Clarkson powiedział w Top Gear, cytuję, zbudowany przez komunistów z blachy tak cienkiej, że mogłaby zastąpić firankę, solidny i trwały jak erekcja emeryta. Tym samochodem była duma polskiej motoryzacji FSO Polones. A główny temat tego odcinka to, czy da się być aktywnym w social mediach bez wyrzutów sumienia? Wiadomo, że budowanie społeczności w biznesie jest bardzo ważne, inaczej sprzedaje się ludziom, którzy cię znają, lubią i ufają ci, niż komuś zupełnie nieznajomemu. No i media społecznościowe, jak sama nazwa wskazuje, mają do tego dobre narzędzia. Są tam ludzie, często bardzo wielu ludzi, można wchodzić w różne interakcje, można stosować przeróżne atrakcyjne formy przekazu. Minus jest taki, że media społecznościowe pożerają też masę czasu. I być może samo to nie byłoby takie złe, gdyby nie fakt, że trudno ocenić, na ile aktywność w social mediach przekłada się na klientów. Trochę łatwiej, jeżeli stosujesz płatne reklamy, ale przy działaniach organicznych jest trochę trudniej. Dlaczego? Przecież w social mediach są różne statystyki, które mogą ci pomóc. Pytanie brzmi, co widać w tych statystykach, na przykład na Facebooku i Instagramie? Widać po pierwsze zasięg strony i profilu. No i ten zasięg na Facebooku jest definiowany jako liczba osób, które widziały treści z twojej strony lub o twojej stronie, łącznie z postami, relacjami, reklamami, informacjami społecznościowymi od osób wchodzących w interakcję ze stroną i nie tylko. Czyli zasięgiem może być wszystko. Każdy najdrobniejszy element związany z tobą jest wliczany do zasięgu. Na Instagramie definicja zasięgu jest taka, że jest to liczba unikatowych kont, które widziały którykolwiek z postów lub którąś relację co najmniej raz. Dalej nie do końca jest to wyraźna liczba, zwłaszcza, że i Facebook, i Instagram mówią, że są to wartości szacunkowe. Także chociaż są tam konkretne liczby, to te liczby mogą być niekoniecznie jakoś poparte faktami. Są w platformach społecznościowych takie miary jak zasięg posta. No i tutaj jest to już trochę dokładniejsze, bo mówimy nie tylko o generalnie twojej obecności na danej platformie, ale o konkretnym poście, czyli o liczbie osób, które zobaczyły twój post przynajmniej raz. Przy czym znów przypomnij sobie, kiedy ostatnio scrollowałeś ekran, no były tam jakieś posty, ale ile z nich zauważyłeś, ile z nich pamiętasz? Jeżeli cokolwiek,
przewinie się komukolwiek przez ekran, to jest to wliczane do zasięgu, w tym przypadku posta. Są wskaźniki, liczby pokazujące liczbę. Są polubienia i reakcje, więc możesz się dowiedzieć, ile razy ktoś kliknął like albo serduszko, albo jeszcze coś tam innego. Doskonale wiemy, że takie kliknięcia są bardzo często wynikiem impulsu. Ktoś zobaczy zdjęcie, które mu się spodoba, albo po prostu skądś cię kojarzy, coś od ciebie chce i dlatego chce, żeby nawiązać z tobą jakąś relację nieco bliższą, no więc klika te lajki, także to też nie jest jakaś miara szczególnie biznesowa. Są też komentarze i udostępnienia, no i tutaj znowu to jest kolejny etap zaangażowania w ramach danej platformy. Udostępnienia zdarzają się dosyć rzadko. Jeżeli chodzi o komentarze, to też niestety, jak zauważyłem, zwłaszcza na tych profilach powiązanych z biznesem, coraz częściej w komentarzach pojawia się po prostu spam, czyli ktoś zostawia kompletnie bezwartościowy komentarz tylko po to, żeby gdzieś tam jego nazwa mignęła innym, którzy będą inne komentarze przeglądać. Więc jedyne, co mogę zmierzyć, to są takie informacje, które treści wywołały reakcję ludzi na danej platformie. Facebook, inaczej mówiąc, mówi mi, jak pomogłem jemu osiągać jego cele, a nie moje. Trochę kojarzy mi się to z taką przedszkolanką, która za dobre zachowanie rozdaje dzieciom słoneczka, a te dzieci się cieszą. No więc tak to trochę jest na Facebooku, że Facebook nam daje te słoneczka, a my dostałem słoneczko, mam większą cyferkę, czy tam liczbę, super. Tyle tylko, że to nie wpływa na nasz biznes. I te wyrzuty sumienia, o których mówiłem na początku, biorą się stąd, że w związku z tym mamy poczucie zmarnowanego czasu. Owszem, może być tak, że moje cele są zbieżne z celami Facebooka poniekąd, ale tylko wtedy, kiedy chcę być influencerem działającym na danej platformie. Jeżeli chcę być znanym instagramerem, to oczywiście zależy mi na tym, żeby jak najwięcej ludzi odnalazło mnie na Instagramie i żeby wszystkie te instagramowe wskaźniki mieć jak najwyższe. Ale to sprawdza się tylko wtedy, jeżeli ta platforma jest moim domem i liczę na to, że ktoś zapłaci mi za to, żebym coś w ramach tej platformy wypromował. Dużo częściej jednak mój cel jest inny. Chcę, żeby ludzie zapoznali się, czy to z moim podcastem, czy z artykułem, czy zapisali się na mój newsletter. A żeby to się udało, to ci ludzie z Facebooka, Instagrama, czy jakiegokolwiek innego medium muszą przejść na moją stronę internetową. Social media mają być dla mnie i myślę, że dla ciebie w przeważającej większości przypadków również mają być źródłem ruchu. No i jest taki wskaźnik, na przykład na Facebooku, jak kliknięcia linku, czyli coś, co powinno właśnie te informacje nam dawać. Ile osób kliknęło na mój link i weszło w domyśle na moją stronę. Uwaga, rozczarowanie. Sprawdziłem. W jednym z niedawno opublikowanych postów na Facebooku miałem 406 kliknięć. Ale uwaga, ani w treści tego posta, ani w żadnym komentarzu pod tym postem nie było ani jednego linku. Więc te 406 kliknięć to jest jakaś kompletnie bezużyteczna, wirtualna liczba. Prawdopodobnie Facebook zlicza tam po prostu kliknięcia właśnie na lajki, właśnie na zobacz więcej, kiedy ktoś chce sobie rozwinąć treść. No i to jest liczba kliknięć na Facebooku, to nie jest liczba przejść na twoją stronę. Co zrobić w takim razie, żeby realnie zmierzyć, jak działania w social mediach przekładają się na ruch na mojej stronie? Jak mierzyć, ile realnie osób przyciąga mi aktywność, czy to na Facebooku, czy Instagramie, czy jeszcze gdzie indziej? Jak to zrobić? Jest sporo sposobów, powiem ci o dwóch takich popularnych i jednym, którego sam używam. Najprostsza sprawa, żeby
zliczyć właściwie te kliknięcia, to użyć linków, które właśnie do tego służą. No i takim bardzo popularnym narzędziem jest Bitly. Jest to narzędzie bardzo łatwe w użyciu i w dodatku darmowe. Minus jest taki, że w tej darmowej wersji jest jednak sporo ograniczeń. Poza tym, jeżeli będziesz stosować linki Bitly, nie wiem jak w social mediach, ale z całą pewnością w newsletterach tak to działa, to większe jest ryzyko, że twoje maile będą wpadać do spamu. Inaczej mówiąc, jeżeli w swoim newsletterze przerobisz link przez Bitly, na przykład po to, żeby właśnie zliczyć dokładnie, ile osób w niego kliknęło, no to twoi odbiorcy niestety mogą tego maila nigdy nie otrzymać, bo on sobie poleci do spamu i nie każdy tam zagląda. Poza tym niektórzy boją się klikać w linki Bitly, one nie zawsze mają dobrą sławę, no bo zdarzają się różnego rodzaju nieczyste zagrania z użyciem takich linków, jakieś właśnie takie, których chcielibyśmy uniknąć i mimo, że te platformy mają odpowiednie, znaczy Bitly ma odpowiednie mechanizmy zgłaszania takich oszustw, no to nie każdy z tego korzysta i gdzieś te linki nie są w związku z tym do końca bezpieczne czy skuteczne może bardziej. Można w Bitly mieć trochę więcej, można ominąć pewne darmowe ograniczenia, na przykład puścić ruch przez swoją platformę, korzystając z planu płatnego, tyle tylko, że ten plan płatny jest dość drogi, bo zaczyna się od $29 za miesiąc. Kolejne narzędzie, które jest darmowe, to jest Pretty Links. Pretty Links to jest wtyczka do WordPressa, plus jest taki, że takie linki kierują ruch przez twoją domenę, więc tutaj nie ma żadnej obcej domeny. Minus, trzeba mieć stronę na WordPressie, no ale tutaj myślę, że to nie jest jakaś wielka bariera. Płatna wersja Pretty Links, gdyby ktoś chciał korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, kosztuje oficjalnie $99 za rok, ale widziałem, jak ostatnio zaglądałem, promocję za $49 za rok, więc przypuszczam, że z tej platformy, czy z tej promocji można skorzystać częściej i ta cena $99 rocznie to jest tylko taka cena trochę wirtualna. No i jest jeszcze trzecie rozwiązanie, które polecił mi niedawno Marcin Łukijańczyk z bloga smartideas.pl. To narzędzie nazywa się Switchy. I Switchy to jest coś podobnego do Bitly, ale ma różne też rozbudowane funkcje. Pozwala na przykład na zaszycie w linku piksela Facebooka. No i dzięki temu, jeżeli korzystamy z reklam na Facebooku, to możemy trafiać, retargetować tych ludzi, którzy kliknęli na nasze linki. Można tam ustawić zgodnie z RODO powiadomienia, oczywiście, że dana osoba jest namierzana przez ten piksel, więc tutaj wszystko jest zgodnie z prawem. Można ustawić sobie własną miniaturkę i opis do linku. No i oczywiście, jeżeli linkujesz do swojej strony, to tę miniaturkę i opis masz ustawione tak, jak chcesz, ale pomyśl o tym, że możesz linkować do innej strony i dopasować miniaturkę i opis w taki sposób, w jaki tobie jest wygodnie. Jest taka możliwość. Ten ruch idzie przez twoją własną domenę, co jest oczywiście dobrą rzeczą. Są tam czytelne raporty, w czasie rzeczywistym można hurtowo importować czy eksportować linki i jest też coś takiego, co nazywa się Deep Links. Deep Links to jest taki sposób linkowania do treści, że jeżeli ktoś otwiera link na przykład do twojego Instagrama, bo chcesz, albo do twojego YouTube'a, bo chcesz ludzi odesłać do swojego wideo na YouTubie. Jeżeli ktoś kliknie taki link na komórce, to prawdopodobnie ten link otworzy mu się w przeglądarce internetowej na telefonie. No i przy YouTubie może to nie jest jakiś ogromny problem, ale przy Instagramie to oznacza, że wyświetlą mu się te wszystkie powiadomienia, prośba o logowanie się i tak dalej. Deep Links to jest taki mechanizm, który powoduje, że system wykrywa, jeżeli klikasz na komórce, że ty chcesz przejść do aplikacji i kieruje cię bezpośrednio do aplikacji. Czyli klikasz na jakiś link youtube.com coś tam i ten link otwiera się nie w przeglądarce internetowej, tylko w aplikacji YouTube'a. Normalnie Switchy jest narzędziem dosyć drogim, dlatego że kosztuje $47 za miesiąc, ale jest teraz, mam nadzieję, że jeszcze trwa, jest, kiedy nagrywam ten odcinek, promocja, w której można kupić sobie Switchy za $39 na zawsze, więc oczywiście link zamieszczę w notatkach do tego odcinka. Dopóki ta promocja będzie trwała, to ten link będzie do niej kierował, no a jeżeli się skończy, to ten link będzie kierował po prostu do strony Switchy, gdyby ktoś był zainteresowany. I właśnie dzięki temu, że zacząłem korzystać ze Switchy,
Czy, powtarzam, możesz korzystać naprawdę z każdego innego narzędzia, które wymieniłem, czy jeszcze innych. Są różne, ale ponieważ korzystam z tego rodzaju narzędzi, to wiem, że kiedy przy jednym z postów na Facebooku miałem w statystykach Facebooka 219 kliknięć, to tak naprawdę tych kliknięć było 29. I kiedy mierzysz kliknięcia, widzisz, które działania w social mediach przekładają się realnie na ruch na twojej stronie i wiesz też, czego robić więcej, a czego mniej na danej platformie, żeby ten ruch do ciebie trafiał. Więc możesz być aktywny w social mediach bez wyrzutów sumienia. Robisz to, co przyciąga ruch na twoją stronę, a nie tylko przyciąga lajki. Oczywiście to jest tylko pierwszy krok, można iść dużo głębiej, można mierzyć konkretne działania, na przykład w Google Analytics, ale na razie zacznij od tego pierwszego, prostego kroku. Następnym razem, gdy będziesz wrzucał link do mediów społecznościowych, to wrzuć go w takiej wersji, którą będziesz mógł zmierzyć. Linki do wszystkich narzędzi, o których dzisiaj mówiłem, znajdziesz w notatkach na maławielkafirma.pl/356. Będzie tam też bonus wideo pokazujące od środka, jak działa Switch, jak to się wszystko ustawia. To jest naprawdę bardzo proste. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat mierzenia ruchu i przekładania ruchu internetowego, nie tylko w social mediach, na twój sukces biznesowy, to bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby zapoznać się bliżej z Google Analytics i dobrym pierwszym krokiem do tego jest 193 odcinek Małej Wielkiej Firmy, którego gościem był Maciej Lewiński. Znajdziesz go na maławielkafirma.pl/193. Mówiliśmy dzisiaj o ściąganiu ruchu z social mediów na twoją stronę. Jeżeli nie masz takiej strony albo nie spełnia ona twoich oczekiwań, to ta książka ci pomoże. Książka, którą wybrałem na dzisiaj, nosi tytuł Plan Your Website, The 10-Step Guide to an Online Strategy that will get results, czyli zaplanuj swoją stronę internetową, przewodnik po skutecznej strategii online w 10 krokach, a autorem tej książki jest Steve Woody. Steve Woody to założyciel firmy Online Mastery, która robi strony internetowe, więc napisał książkę o tym, czym zajmuje się na co dzień. Jest to książka dla przedsiębiorców, którzy chcą zrobić stronę samodzielnie albo zlecić to komuś. I tutaj ten aspekt robienia samodzielnie jest dość istotny, bo myślę, że nie jedna osoba może tym być zainteresowana, zwłaszcza, że jest coraz więcej narzędzi, które takie samodzielne robienie stron ułatwiają. I to jest w pewnym sensie pułapka, bo nie wystarczy znaleźć ładny motyw do WordPressa, wstawić swoje teksty i zdjęcia. Nie o to chodzi. Taka strona prawdopodobnie nie za bardzo pomoże ci w biznesie. Steve Woody po kolei w każdym następnym rozdziale wyjaśnia, co zrobić, żeby ta strona rzeczywiście wspierała twoją firmę. No i wszystko zaczyna się od określenia twojej strategii biznesowej. Później przechodzimy razem z klientem przez jego, można powiedzieć, podróż przez naszą stronę, czyli zaczyna się od zapisu na naszą listę bardzo często, później jest jakiś tani produkt na zachętę, dalej produkt właściwy, już taki, na którym zarabiamy więcej, no i upselling, czyli dokładanie kolejnych produktów, które mogą się klientowi przydać. Kiedy to mamy gotowe, dopiero na tym etapie przechodzimy do tworzenia mapy strony, co tam ma się z czym łączyć i dalej budujemy makiety, czyli takie bardzo orientacyjne obrazy tego, jak poszczególne podstrony mają wyglądać. Kolejne kroki to jest stworzenie treści przyjaznej dla ludzi i dla wyszukiwarek. Dopiero wtedy robimy projekt graficzny, czyli to, od czego wiele osób zaczyna. No i zastanawiamy się, jakie technologie będą nam na stronie potrzebne. Prawdopodobnie jakiś zapis na listę mailingową, być może e-commerce, być może jakiś system zarządzania treścią czy klientami. I teoretycznie, tak jak powiedziałem na początku, ta książka jest adresowana do ludzi, którzy chcą zrobić strony internetowe sami, natomiast jeżeli kompletnie nie ogarniasz technologii, to uprzedzam, że sama ta książka cię tego nie nauczy. Ona powie ci, czego potrzebujesz, w jakiej sytuacji i z jakiego powodu, ale nie wystarczy sama jedna książka, żeby nauczyć się robić strony internetowe. To jest po prostu trochę zbyt skomplikowane. Ale co ciekawe, książka nie kończy się na tym etapie, dlatego że
jest tam jeszcze mowa o testowaniu stron, co jest niesamowicie ważne, a o czym mam wrażenie też nie zawsze pamiętamy. Jest mowa o analityce i testach AB, które autor zachęca robić na bieżąco, z czym jak najbardziej się zgadzam. Książka nie jest jakaś szczególnie nowa, dlatego że ukazała się po raz pierwszy w 2015 roku, ale jest ciągle aktualna. Być może niektóre narzędzia można by było zastąpić trochę nowszymi, ale to nie jest wielki mankament, dlatego że cała procedura tworzenia strony internetowej jak najbardziej jest ciągle do zastosowania. Steve Woody, Plan Your Website, polecam. Link do polecanej książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/356. Teraz biotygodnia, czyli opis, który rzucił mi się ostatnio w oczy, gdy przeglądałem Instagram. Pomagam wystartować z własnym biznesem. Uczę planowania i patrzenia w liczby. Nie masz pomysłu na biznes? Zapisz się na darmowy kurs. To jest opis Magdaleny Franczak, którą można znaleźć na Instagramie pod nazwą Miara Biznesu. No i dlaczego ten opis mi się spodobał? Dlatego, że planowanie i patrzenie w liczby to jest to, co na starcie jest najtrudniejsze i według mnie bardzo często pomijane. Na starcie tych liczb nie mamy za bardzo skąd wziąć, nie mamy się do czego porównywać, więc dlatego jest to tak bardzo trudne. Poza tym są rzeczy bardziej sexy na starcie, wymyślanie nazwy, logo, robienie fanpage'a i to są takie łatwe działania, dlatego że tam robimy coś i od razu widzimy efekt i ten efekt jest taki, jaki chcemy najczęściej, a liczby są bezlitosne i bardzo dobrze, że Magdalena pomaga je zrozumieć. Jeżeli ty chcesz też lepiej zrozumieć swoją firmę, zapraszam do klubu Małej Wielkiej Firmy. Znajdziesz tam ściągi, checklistę, nagrania wideo, wiele przydatnych materiałów dotyczących pozyskiwania klientów i budowania swojej marki. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl/klub. A w następnym odcinku opowiem o tym, dlaczego klienci nie chcą płacić za jakość i co możesz z tym zrobić. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. To wszystko. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!